Każdy głos męski podlega takiej manipulacji. Możemy używać rezonansu w mowie. Dobre używanie lub złe używanie takiego dźwięku. Twarde odbija, miękkie pochłania. Męczą ten głos strasznie i wszystko. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę dla głosu, to jest to bardzo delikatny temat i są osoby, które potrzebują więcej rozgrzania głosu, niektórzy potrzebują mniej. Są nawet dowcipy na ten temat, że tenor śpiewa: u kolegów talent mija, u mnie się rozwija. Soprany śpiewają ileś tam 20 minut, rozgrzewają głos, a w tomie, czyli męczą ten głos strasznie, nie wiem, czy to pomaga im, czy przeszkadza. A jest też taka anegdotka, że jak się bas rozśpiewuje, robi i wszystko. I to już jest rozgrzany. Więc w zależności od tego, pamiętam, że jak śpiewałem w Monachium Koronację Popei, śpiewał ze mną wielki, słynny niemiecki bas Kurt Moll. Ja przychodziłem do opery, rozgrzewałem się, bo miałem bardzo trudną rolę, więc śpiewałem powiedzmy pół godziny, solidną rozgrzewkę, robiłem i ciało, i gimnastyka, i głos, żeby krążenie pobudzić, żeby być w formie. No i po tym rozgrzaniu szedłem do charakteryzatorni, w której siedział już Kurt Moll, tak sobie przed lustrem. Mówiłem: cześć, dzień dobry, cześć maestro, mówię: jak się masz, jak głos? A on: nie wiem, nie próbowałem jeszcze. Więc bas w ogóle inny świat. Jedni potrzebują więcej, inni potrzebują mniej. Oczywiście są jakieś tam zasady, żeby delikatnie rozgrzać, delikatnie pobudzić mięśnie, delikatnie obudzić krążenie w ciele, w zależności od tego, jak ciężką rolę mamy, bo jeżeli przed spektaklem, który jest bardzo ciężki, będziemy piłować godzinę, to się... Taki byłem, jak byłem młody. Jak miałem spektakl, to cały dzień ćwiczyłem, a potem wieczorem, kiedy miałem zaśpiewać, byłem już zmęczony. Myślałem: kurde, przecież tak dobrze śpiewałem cały dzień. Dlaczego wieczorem? To dlatego właśnie, że cały dzień ćwicząc, przygotowując się, rozśpiewując przed spektaklem, ten głos można zmęczyć i trzeba zdawać sobie z tego sprawę i nie przemęczyć go zbytnio, jeżeli mamy bardzo ciężką pracę do wykonania. Ja na przykład, jak śpiewałem, rozśpiewywałem się, czy przy tenorowym, czy przy sopranowym śpiewaniu, to przy sopranowym, gdzie nie ma tak zwanych dźwięków krytych, czyli śpiewam cały czas jednakowym dźwiękiem, to starałem się ustabilizować nerwy, ustabilizować oddech, żebym kontrolował na dźwięk, że mogę zaśpiewać bez wibracji, przejść w wibrację, zakończyć go również dźwiękiem bez wibracji, albo zacząć piano, rozwinąć do forte, zwinąć z powrotem do forte, stosując dodatkowo jeszcze dźwięk bez wibracji lub z wibracją, żebym miał przeświadczenie, że panuję nad każdym aspektem fonowania, wydobywania dźwięku. Jeżeli chodzi o śpiewanie tenorowe, w zależności od tego, jak ciężką rolę śpiewałem, to ważne jest, żeby pobudzić mięśnie, które w dniu spektaklu już działają zazwyczaj perfekcyjnie, ponieważ jest to efekt 2 miesięcy codziennej pracy po 8 godzin, więc to jest jak u sportowca. Te mięśnie są tak przyzwyczajone i są tak wydolne, że nie ma problemu z utrzymaniem dźwięku przejściowego, tak zwanego krytego. Czyli głos tenorowy czy basowy, każdy głos męski, wchodząc w rejestr wysoki, podlega takiej małej manipulacji, nazywamy to dźwięk kryty, czyli tak naprawdę pod względem fizjologii obniża się minimalnie rezonans i samogłoski ewoluują w kierunku innych samogłosek, czyli A zaczyna nam brzmieć trochę jak O, E zaczyna nam brzmieć trochę jak Y, O zaczyna brzmieć jak U. I to jest
Mniej więcej tak to brzmi. Jest fajny masterclass z Pavarottim, który pokazuje bardzo dokładnie, na czym polega to krycie dźwięku i jakie efekty przynosi i jakie konsekwencje dobre używanie lub złe używanie takiego dźwięku. Więc gdybyśmy śpiewali dźwiękiem otwartym do góry, śpiewali no, katastrofa, a jeszcze jeżeli mielibyśmy zaśpiewać wyżej, koniec skala, kończy nam się skala. I teraz trzeba płynnie przejść, używając tego właśnie efektu krytego dźwięku, który pozwoli nam zaśpiewać najwyższe dźwięki. Ja sobie wyobrażam to tak, jak jazda samochodem z manualną skrzynią biegów, że tymi dźwiękami odkrytymi jedziemy na czwórce. Jedziemy na czwórce, już mamy 120 na czwórce, trzeba wrzucić piątkę, dojeżdżamy do 150 na piątce, trzeba wrzucić szóstkę, żeby osiągnąć prędkość 220 i dalej. Więc śpiewamy. I teraz mamy pierwszy kryty. I dzięki temu krytemu te kryte dźwięki jesteśmy w stanie zaśpiewać do samej góry i nie stanowi to dla nas problemu w porównaniu z tym otwartym dźwiękiem. Jeżeli chodzi o samą fizyczność i postawę ciała w czasie śpiewu, to odpowiednia postawa, odpowiednie przygotowanie korpusu, ciała, fizyczności, udziału mięśni w produkowaniu dźwięku, wydaje mi się, że ma zasadnicze znaczenie. Wielki śpiewak, dla mnie największy śpiewak, którego najbardziej cenię, to jest Enrico Caruso. Dał takie wskazówki a propos postawy i trzymania się, jak powinno wyglądać ciało, jak wyglądać postura, że łopatki są złączone z tyłu, przepona jest unieruchomiona w jednym miejscu, czyli rozszerzone żebra, i jeżeli sobie wyobrazimy, że ta fala dźwięku, która powstaje w strunach, zostaje odprowadzona w jakąś przestrzeń akustyczną, jeżeli sobie wyobrazimy, że kreujemy poprzez swoją wyobraźnię z siebie przestrzeń na wzór pudła rezonansowego kontrabasu, to musimy ten kontrabas, czyli tę przestrzeń akustyczną, utrzymać w niezmienionej formie. Że ja sobie wyobrażam, często daję taki przykład moim uczniom, że mogą to sobie ćwiczyć niezależnie od głosu, niezależnie od śpiewu. Ćwiczyć samą tę przestrzeń, czyli to otwarcie, rozszerzenie żeber daje nam cały czas wyobrażenie stałej takiej przestrzeni, która nam rezonuje. I teraz nie może nam się to zapaść, bo głos natychmiast się robi taki. Czyli cały czas musi być pełne uniesienie. Różni pedagodzy różnie to nazywają. Niektórzy nazywają wysoka pozycja. Ta wysoka pozycja, którą ja rozumiem, jest to optymalne uniesienie miękkiego podniebienia, dzięki któremu głos transportujemy do przodu. Idzie, ślizga się po twardym, twarde odbija, miękkie pochłania. Więc jeżeli mamy te miękkie migdały zapadnięte, to soft palate, czyli to miękkie podniebienie nam się zapada, to głos od razu w te szmaty nam pójdzie. A jeżeli to uniesiemy, to mamy od razu mamy twarde odbicie i dźwięk płynie do przodu. Jak wykorzystywać rezonans? Rezonans to oprócz śpiewu możemy używać rezonansu w mowie. Wiecie, że jest coś takiego jak radiowy głos. Odpowiednia manipulacja i opuszczenie tego rezonansu da nam różny efekt. Możemy sobie wyobrazić: dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w porannej audycji. Zapraszamy do słuchania Jacka Laszczkowskiego na przykład. Możemy używać takiego rezonansu, że ten głos będzie brzmiał szlachetnie, interesująco, ciekawie. A możemy teraz, jak słyszymy, jak mówię takim głosem, to ten głos rezonuje w innym miejscu. Tu, tamten brzmiał
tamten powiedzmy nie był oparty dostatecznie na oddechu, a ten jeszcze inaczej. Czy możemy mówić jeszcze tak? Albo jak mówią na Mazurach, my jeszcze tak, będzie tego, w gardle wszystko, nie? I to zupełnie inaczej brzmi, każda emisja brzmi inaczej. Napięcia w gardle w czasie śpiewu to nie są tylko napięcia samego gardła. Trudno jest to zdiagnozować w czasie śpiewania, gdzie jest to napięcie. Napięcie to napięcie. Ono może powstać w przeponie, może powstać w mięśniach praktycznie całego ciała, może barki mogą nam się spiąć, a będzie wszystko brzmiało, jakby to było napięcie w gardle. Oczywiście są jakieś techniki, dzięki którym możemy próbować się zrelaksować już w trakcie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nasz występ w operze czy na koncercie, nawet na koncercie rockowym, to jest wypadkowa doświadczeń kilkuletnich. Ileś razy było to przepróbowane, ileś razy te napięcia mięśniowe czy napięcia gardłowe nam wchodziły i mamy już instynkty, jak wychodzić z tych napięć. Ja jako pedagog śpiewu jestem od tego, żeby powiedzieć ludziom, którzy uczą się tego, jak pracować nad głosem, żeby te napięcia nie powstawały. Napięcia powstają wtedy, kiedy jest stres, wtedy, kiedy nie jesteśmy czegoś pewni, nie wiemy, jak to zrobić i że przypadek może spowodować katastrofę, że nagle głos nam zachrypnie, urwie się albo coś się stanie, czego bardzo byśmy nie chcieli. Więc